Głęboko w sercu najgęstszej dżungli mieszkała młoda puma o imieniu Nero. Był on pełen energii, sprytny i zręczny, a jego lśniące czarne futro błyszczało w blasku słońca, które przedzierało się przez gęste korony drzew. Mimo młodego wieku był znany w całej okolicy za swoją szybkość i zwinność. Żadne inne zwierzę nie mogło się z nim równać, kiedy rzucał się do biegu przez splątane gęstwiny dżungli. Jednak Nero miał jedną wadę – był bardzo niecierpliwy. Kiedy coś nie szło po jego myśli, szybko tracił nadzieję i porzucał to, co zaczynał. Pewnego dnia, podczas jednego ze swoich porannych biegów, Nero natknął się na coś niezwykłego. Przebiegając przez zagajnik, dostrzegł coś, czego nigdy wcześniej nie widział. Na samym środku małej polany, otoczonej drzewami tak wysokimi, że ich korony ginęły w chmurach, rosło pojedyncze, majestatyczne drzewo. Było ono wyższe i bardziej imponujące niż wszystkie inne drzewa, a na jego gałęziach wisiały olśniewająco piękne, żółte owoce, które błyszczały w promieniach słońca niczym drogocenne klejnoty. Nero podszedł bliżej, zauroczony tym widokiem. Jakie to piękne, pomyślał. Nigdy nie widziałem takich owoców. Muszą być przepyszne. Czuł, że musi ich spróbować, bo ich blask zdawał się przyciągać go coraz bardziej. Skoczył wysoko, próbując dosięgnąć najbliższego owocu, ale okazało się, że te złote przysmaki wiszą zbyt wysoko, nawet dla tak zwinnego drapieżnika jak on. Po kilku nieudanych skokach Nero zaczął się frustrować. To niemożliwe! Jak mam je zdobyć, skoro są tak wysoko? Mruknął do siebie, próbując jeszcze raz, tym razem z jeszcze większą siłą. Ale i tym razem nie udało mu się dosięgnąć owoców. Rozzłoszczony, tupnął łapą i odwrócił się, gotów odejść. Jednak owoce wciąż nie dawały mu spokoju. Nawet gdy wrócił do swojej ulubionej części dżungli, gdzie polował i odpoczywał, myśl o żółtych owocach nie opuszczała jego głowy. Nie mogę się poddać tak łatwo, powiedział. Jestem Nero, najszybszy i najzwinniejszy w całej dżungli. Na pewno istnieje sposób, by zdobyć te owoce. I tak, następnego dnia wrócił do drzewa z owocami. Tym razem, zamiast od razu rzucać się do skoków, Nero postanowił przeanalizować sytuację. Zaczaił się i zaczął się rozglądać dookoła, szukając sposobu, by wspiąć się na drzewo. Zauważył, że pień drzewa był niezwykle gładki i trudny do wspinania, ale nie poddał się. Może uda mi się wspiąć po jednym z sąsiednich drzew. Zastanawiał się, a potem skoczył na pobliskie drzewo, próbując przedostać się na gałęzie magicznego drzewa. Wysiłek, który w to włożył, był ogromny. Spędził długie godziny na wspinaniu się po sąsiednich drzewach, próbując znaleźć odpowiedni punkt, z którego mógłby przeskoczyć na drzewo z owocami. Ale za każdym razem, kiedy był już blisko, gałęzie drzewa okazywały się zbyt daleko lub zbyt cienkie, by je dosięgnąć. Minęły dni, a Nero stawał się coraz bardziej sfrustrowany. Każdego dnia wracał na polanę, próbując nowych sposobów, ale wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Czasami zastanawiał się, czy nie powinien po prostu porzucić tego marzenia i poszukać czegoś łatwiejszego do zdobycia. Może te owoce nie są warte tego trudu, pomyślał, zniechęcony i zmęczony. Pewnego dnia, po szczególnie męczącym dniu prób, Nero usiadł pod drzewem, spoglądając w górę na błyszczące owoce. Był zmęczony i zrezygnowany. Może te owoce nie są dla mnie, szepnął cicho, zamykając oczy. Ale zamiast odejść, postanowił odpocząć. Leżał pod drzewem, oddychając głęboko, wsłuchując się w odgłosy dżungli, śpiew ptaków, szum liści poruszanych przez wiatr, dalekie odgłosy zwierząt. Kiedy tak leżał, jego myśli zaczęły się uspokajać. Nagle zauważył, że kiedy przestał się tak bardzo starać i walczyć, dostrzegł coś, czego wcześniej nie widział. Jedna z gałęzi owocowego drzewa była lekko pochylona,
nieco niżej niż pozostałe. Nero podniósł głowę, z zaciekawieniem spoglądając na tę gałąź. Czyżby to była szansa? Pomyślał, czując, jak w sercu budzi się nowa nadzieja. Z nowym spokojem i cierpliwością Nero powoli wspiął się na pobliskie drzewo, ostrożnie wybierając drogę. Nie spieszył się, uważnie stawiając każdą łapę i pilnując, by nie stracić równowagi. Po długiej i wyczerpującej wspinaczce udało się mu stanąć na gałęzi sąsiedniego drzewa, z której mógł bezpiecznie przeskoczyć na owocowe drzewo. W końcu, po wielu dniach prób, Nero dotarł do gałęzi z owocem. Zerwał go delikatnie i spróbował pierwszego kęsa. Smak był nie do opisania. Słodki, soczysty, pełen aromatu, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Nero zamknął oczy, delektując się każdym kęsem i poczuł, że cały trud i cierpliwość, które włożył w zdobycie tego owocu, były tego warte. Cierpliwość i spokój często prowadzą do sukcesu tam, gdzie pośpiech i frustracja zawodzą. Czasami, aby osiągnąć cel, musimy zatrzymać się, zrelaksować i spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. To, co na początku wydaje się niemożliwe, może stać się osiągalne, jeśli damy sobie czas na refleksję i naukę.